Tym razem stolica Katalonii przywitała mnie dwudniową ulewą, jednak kapryśna aura nie przeszkodziła w sprawdzeniu, jak w różnych warunkach radzi sobie trzecia już odsłona Mazdy CX-5. Japoński producent zrezygnował z drastycznych zmian, decydując się na ewolucję znanego przepisu na rodzinnego SUV-a. W kabinie wygospodarowano odczuwalnie więcej miejsca, choć pod maską znajdziemy nieco mniejszą moc niż w poprzednich bazowych wariantach. Jak te modyfikacje wypadają w praktyce? Postaram się to opowiedzieć na bazie pierwszych wrażeń z premierowych jazd. Zapraszam do oglądania. Korzystając z naprawdę krótkiego okienka pogodowego, gdy deszcz wyjątkowo przestał na chwilę lać, postarałem się nagrać krótki film, by pokazać Wam potencjalny hit sprzedażowy. Tak, cena startuje od rozsądnego poziomu niespełna 140 000 złotych, ale o finansach porozmawiamy potem. Tymczasem sprawdźmy, co oferuje nowa Mazda CX-5, zaczynając oczywiście od bagażnika. A przestrzeń bagażowa w najnowszej odsłonie japońskiego SUV-a została odczuwalnie powiększona i oferuje obecnie 583 litry pojemności przy standardowym ustawieniu tylnych oparć. Jeśli zajdzie potrzeba przewiezienia większych przedmiotów, asymetrycznie dzieloną kanapę w proporcjach 40-20-40 można łatwo złożyć, co pozwala na wygospodarowanie 2019 litrów przestrzeni ładunkowej, licząc od podłogi aż po sam dach. To jest imponujące. Co istotne z punktu widzenia pakowności, wybór pomiędzy bazowym napędem na przednią oś a układem na 4 koła nie wpływa na litraż kufra, który w obu wariantach pozostaje identyczny. To tyle z bagażnika. Przejdźmy na kanapę z tyłu, a tam sporo się zmieniło. Po pierwsze, drzwi otwierają się niemal pod kątem prostym, co z pewnością spodoba się rodzicom przy montażu fotelików. Uchwyty Isofix są pod zaślepkami, które lubią się gubić, ale nie tu są zalety. Na plus na pewno delikatna regulacja oparcia kanapy, ale najwięcej zmian jest właśnie przestrzeni na nogi. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Mam co prawda 175 cm wzrostu, ale myślę, że i ktoś o wzroście 185 cm miałby tu mnóstwo miejsca. W tej wersji są podgrzewane miejsca kanapy, porty USB-C, nawiewy na tył, kieszenie w oparciach foteli oraz szeroki i wygodny podłokietnik z uchwytami na kubki. Środkowa część oparcia się składa, dzięki czemu mamy możliwość przewiezienia dłuższych przedmiotów. Jest oczywiście wielkie okno dachowe, haczyki, światełka i wszystko to, co niezbędne w tego typu aucie. A jakość materiałów? Trochę twardo, trochę miękko, a spasowanie bez zarzutów. Nie jest źle. To tyle z kanapy. Siadamy za kierownicę. Ale zanim wskoczymy na fotel kierowcy, jeszcze szybki rzut oka na kanapę z tyłu. W porównaniu do poprzednika różnica w przestrzeni jest moim zdaniem ogromna. Ale o tym porozmawiamy później. Siadamy, zamykamy drzwi i odpalamy silnik. Jak widzicie, zmian jest sporo, ale jeśli ktoś do tej pory jeździł poprzednią CX-5, nie powinien mieć problemu z odnalezieniem się na przykład w wyglądzie wirtualnych zegarów.
Tu jest podobnie, zupełnie inaczej jest z systemem, bowiem Mazda postawiła na usługi Google'a. Co prawda miałem do dyspozycji wersję przedprodukcyjną, której nie do końca działał moduł łączności internetu, ale od razu widać kompletnie inny wygląd. Moim zdaniem różnica w porównaniu do nieco staroświeckiego poprzednika jest gigantyczna. Niżej są uchwyty na kubki, tradycyjna wajcha automatu, trochę przycisków funkcyjnych i moim zdaniem nie do końca wygodna półka na smartfona z ładowarką indukcyjną. Dalej otwierany na boki podłokietnik z dość głębokim schowkiem. Schowek przed pasażerem? No dość pojemny, ale chyba mało praktyczny. A jak z jakością materiałów? Przyznam, że nie jest źle. Tu też znajdziemy trochę twardych tworzyw, trochę imitacji skóry, gumowanych powierzchni, ładnych faktur. Producent trochę pokombinował, aby ograniczyć koszty, ale wyszło moim zdaniem całkiem nieźle. Tu nawet są prawdziwe szwy, a tu bardzo miękko. Gdzieś tam trochę potrzeszczy, ale akceptowalnie. Na razie tyle z wnętrza, zajrzyjmy pod maskę. A tutaj mamy plusy i minusy. Plusem jest z pewnością zwiększenie pojemności z 2 do 2,5 litra. Tak na przekór ogólnie przyjętym trendom związanym z downsizingiem. Na minus na pewno niższa moc, bo mamy tu do dyspozycji 141 koni mechanicznych i 238 Nm momentu obrotowego. Do spokojnej, komfortowej jazdy w zupełności wystarczy, ale dynamika, szczególnie przy wyższych prędkościach, nieco rozczarowuje. Ale o tym jeszcze opowiem podczas krótkiej przejażdżki. Witam z powrotem zza kierownicy nowej Mazdy CX-5. Pokonamy kilka kilometrów po sennych i zalanych deszczem ulicach w okolicach Barcelony. Korzystając z chwili czasu, warto wspomnieć o historii tego modelu. Od debiutu pierwszej generacji w 2012 roku CX-5 stanowi bardzo ważny punkt w globalnej ofercie marki z Hiroshimy. Segment kompaktowych SUV-ów jest niezwykle konkurencyjny, a ten model od początku miał za zadanie przyciągać nowych klientów do salonów. Był to debiutancki pojazd tej firmy, w którym połączono technologię Skyactiv z wyrazistym językiem stylistycznym Kodo, co wyznaczyło kierunek dla kolejnych projektów japońskiego producenta. Następca, wprowadzony do sprzedaży 4 lata później, podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, wnosząc do swojej klasy lepsze materiały wykończeniowe i lepsze wyciszenie kabiny, co spotkało się z pozytywnym odbiorem na rynku. Nabywcy na całym świecie często decydowali się na ten wóz, bo do końca 2025 roku łączny wolumen produkcji i zbytu przekroczył barierę 5 milionów sztuk. Taki rezultat sprawia, że jest to dopiero trzecie auto w całej historii japońskiego przedsiębiorstwa, które może pochwalić się podobnym wynikiem. Obecnie ten wszechstronny pojazd rekreacyjny oferowany jest w ponad 100 państwach. Debiutująca właśnie trójka ma za zadanie utrzymać pozycję marki w tym wymagającym segmencie. No ale dość historii i marketingowych frazesów. Przejdźmy do naszej bohaterki, wracając do wyglądu. Najnowszą wersję CX-5 zaprojektowano zgodnie z filozofią Wearable Gear. W zamierzeniu twórców ma to oznaczać stworzenie maszyny dopasowanej do codziennych potrzeb kierowcy równie naturalnie jak jego odzież. No brzmi to ciekawie, ale skupmy się na faktach. Sylwetka przeszła ewolucję, zachowano klasyczne proporcje nurtu Kodo, jednak sama karoseria zyskała na masywności. Zmiany te nie są jedynie kosmetyczne, ponieważ przekładają się bezpośrednio na wymiary pojazdu, a to jest ważniejsze. Konstruktorzy powiększyli rozstaw osi aż o 115 mm względem poprzednika. Zmieniły się również pozostałe proporcje bryły. Samochód jest o 15 mm szerszy i 30 mm wyższy. Uwagę zwracają uwydatnione nadkola z trapezoidalnym motywem. Czerpie on inspirację z tradycyjnej dalekowschodniej techniki obróbki drewna kigumi, która polega na bezgwoździowym łączeniu elementów. Takie kolejne ciekawostki. Paleta barw obejmuje 8 lakierów. W ofercie znalazł się zupełnie nowy odcień Navy Blue, który zależnie od padania promieni słonecznych zmienia swoją barwę od granatu po głęboką czerń, a klienci i tak wybiorą pewnie ten czerwony.
Przedział pasażerski urządzono z uwzględnieniem estetyki ma kładącej nacisk na przestrzeń i równowagę. Zrezygnowano tu z krzykliwych detali na rzecz spokojnego i stonowanego designu, czyli mniej przycisku, więcej ekranu, jak to zwykle bywa. Funkcję cyfrowego centrum dowodzenia pełni obecnie wyświetlacz dotykowy o przekątnej 12,9 cala, który w bogatszej specyfikacji Homura, takie jak jadę, rośnie do 15,6 cala. Toż to ekran z laptopa wetknięty w deskę rozdzielczą. Co za czasy. Istotnym krokiem jest integracja usług Google'a, obejmująca fabryczny dostęp do map sklepu Play oraz asystenta głosowego. Pozwala to na sprawniejsze korzystanie z nawigacji bez konieczności ciągłego podłączania telefonu. Sprawdziłbym to, gdyby działała łączność, ale pod koniec marca, na początku kwietnia auto powinno być już w Polsce, więc wtedy mam nadzieję, że wszystko będzie działało i sprawdzę to tak, jak należy. No ale dla większości kluczowym będzie fakt, że dzięki zmianom w nadwoziu osoby podróżujące z tyłu zyskały wyraźnie więcej swobody. Wygospodarowano dodatkowe 58 mm na wysokości kolan i 29 mm nad głowami. Co docenią zwłaszcza rośli pasażerowie, nie tacy jak ja, podczas dłuższych tras. Skrzydła drzwi wychylają się o 70 mm szerzej, zresztą sami to widzieliście. W połączeniu z niżej umieszczonymi siedziskami zauważalnie ułatwia to zajmowanie miejsc. Potwierdzam. A także codzienną instalację fotelików dziecięcych. Tego nie potwierdzę, bo już nie montuję, poza tym do Barcelony tego nie zabierałem. Zadbano również o walory użytkowe. Bagażnik mieści teraz 583 litry. Stanowi to wzrost o 61 litrów względem drugiego wydania i pasuje Mazdę bliżej czołówki w swojej klasie. Ale przejdźmy do serca tego auta, czyli jednostki 2,5 Skyactiv G. Pierwsze jazdy z lotniska prowadziły w ulewie po krętych szosach wokół Barcelony. No nie do końca takie warunki pozwoliły ocenić zachowanie CX-5, szczególnie podczas dynamicznej jazdy, ale od razu dało się wyczuć, że auto chętniej wychyla się w zakrętach i na pewno nie prowokuje do szybszej jazdy. Zresztą, bo i po co? Zwiększona pojemność skokowa przekłada się na 141 koni mechanicznych mocy i 238 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Te wartości są wystarczające do sprawnego napędzania auta, a moment obrotowy jest dostępny w niższych i średnich rejestrach obrotomierza. Motor ten połączono wyłącznie z klasyczną 6-stopniową przekładnią automatyczną. Skrzynia zmienia biegi płynnie, choć nie należy do najszybszych konstrukcji na rynku. Jeśli ktoś nigdy i nigdzie się nie śpieszy, na pewno poczuje się w tym aucie wyśmienicie. Układ napędowy wspomaga teraz technologia miękkiej hybrydy Mazda M-Hybrid 24V. Zintegrowana z systemem hamulcowym Brake-by-Wire. Rozwiązanie to ma za zadanie optymalizować odzysk energii z hamowania i poprawiać gładkość działania systemu start-stop. No, przyznam, że działa to naprawdę przyjemnie i moim zdaniem głównym atutem większej pojemności braku doładowania jest przewidywalne oddawanie mocy oraz wysoka kultura pracy jednostki napędowej. Ze względu na brak turbiny wyprzedzanie w trasie wymaga jednak wkręcenia silnika na wysokie obroty. Brak skomplikowanego sprzętu wokół silnika może w przyszłości pozytywnie też wpłynąć na koszty serwisu i ogólną trwałość pojazdu. Ale jak będzie w praktyce, to już pokaże czas i opinie użytkowników. W trakcie hiszpańskich testów w górzystych odcinkach i w miasteczkach średnie spalanie utrzymywało się w okolicach deklarowanych 7,5 litra na 100 km, ale dokładne testy, takie w różnych warunkach, polskich warunkach zrobię, jak już auto trafi do mnie do testu. No ale chyba wszyscy są ciekawi, ile to wszystko kosztuje. Ważnym aspektem nowej oferty jest polityka cenowa przyjęta przez producenta, zwłaszcza w dobie regularnych podwyżek w sektorze motoryzacyjnym i frontalnymi atakami chińskich marek. Mazda w bazowej odmianie Primeline z opisywanym silnikiem 2,5 i automatyczną skrzynią biegów otwiera polską ofertę kwotą 139 900 zł. No moim zdaniem to jest naprawdę niezła propozycja. W tej cenie wyjeżdżamy autem posiadającym w standardzie 17-calowe felgi aluminiowe, matrycowe światło LED oraz wirtualne wskaźniki o przekątnej 10,25 cala. Na pokładzie znajdziemy również 12
prawie 13-calowy ekran z ekosystemem Google'a oraz bezprzewodową obsługę smartfonów, a także pakiet asystentów wspierających bezpieczeństwo kierowcy. Ale osoby zainteresowane napędem na obie osie muszą przygotować minimum już 164 900 zł. Wynika to z faktu, że wariant AWD jest sparowany dopiero z drugim poziomem wyposażenia Centerline. Dla klientów oczekujących bogatszych materiałów przygotowano wersję Exclusive Line oraz wariant Homura, którym właśnie jadę. Ta ostatnia odmiana oferuje m.in. skórzaną tapicerkę, nagłośnienie firmy Bose, wentylację siedzeń i wspomniany wcześniej laptopowy ekran centralny. Za taką odmianę z napędem AWD i wszystkimi bajerami zapłacimy 187 600 zł. Kilka dodatków, jakiś lakier i być może przekroczymy barierę 200 000. Dużo, mało, no to już musicie ocenić sami. No i chyba czas na podsumowanie, bo więcej testów już robił nie będę, to zrobię w Polsce. Moim zdaniem trzecia generacja Mazdy CX-5 to ewolucja sprawdzonego projektu. Pojazd nie udaje samochodu o zacięciu sportowym i ewidentnie tego nie udaje, stawiając na pierwszym miejscu komfort i użyteczność na co dzień. Jest trochę nudny, ale taki poczciwy kolega. Nigdy nie zaskoczy, ale zawsze można na niego liczyć. W salonie otrzymamy przemyślany i solidnie zmontowany środek transportu. Wolno ssąca jednostka zapewnia odpowiednią kulturę pracy, a powiększone gabaryty kabiny poprawiają walory użytkowe, co dla większości rodzin będzie priorytetem. Biorąc pod uwagę cenę bazową nie przekraczającą 140 000 zł za auto ze skrzynią automatyczną, CX-5 stanowi rozsądną propozycję na obecnym rynku. Oczywiście o tym, czy samochód obroni się przed napływającą ofertą innych producentów azjatyckich, zdecydują w najbliższych miesiącach wybory i portfele konsumentów. Moim zdaniem popyt na to auto może być spory i przyznam, że nie mogę doczekać się dłuższego testu już w naszym pięknym kraju. A tymczasem dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do subskrybowania. Do zobaczenia.